Tower składa się, też utwór jest dosyć długi. Najpierw mamy ten walczyk, spokojnie, trochę kołysankowo bym wręcz powiedział, a później nagle jest moc, uderzenie, w której właśnie pojawia się warstwa chóralna. W oryginale instrumenty tam mają... Mamy główny motyw, ale postanowiłem właśnie do tego dodać taki cały chór, który by na wzór na przykład muzyki z Władcy Pierścieni, gdzie są bardzo gęste faktury, harmonie w chórze, dodaje temu takiej niesłychanej mocy. I wtedy mamy na przykład wtedy... I do tego mamy słowa, czyli tutaj powiem sobie trochę o tych na początku. Tak, nawet ja nie pamiętam, pisałem to bardzo dawno. Mamy tutaj bardzo ładne tłumaczenie. Kalaha, Salima, Samata, Tor, Vatitana. Czyli oto potężna, wysoka oraz wszechogarniająca wieża Tytanów. Czyli najpierw jakby przedstawiamy, gdzie jest miejsce. Tor, Kalaha, Tor, Titana, Tor. Potężna wieża Tytanów. Dalej w tekście jest w wolnym tłumaczeniu: w ukrytych, tajemniczych miejscach, zakamarkach wieży śpią potężni oraz wszechwiedzący magowie. I w skrócie cały tekst jest właśnie od tego momentu bitewnego z środka utworu, gdzie wchodzi wszystko forte, czyli dużo głośniej niż wcześniej, z większą ilością instrumentów. Tutaj ja też dodałem trochę innych instrumentów typu puzony, których nie było w oryginale, właśnie bo brakowało mi tej mocy. Ogólnie tekst jest właśnie o tych zakamarkach wieży, o kreaturach, dziwnych istotach, w większości zresztą z mitologii greckiej, które tam zamieszkują, oraz o tym, jak po prostu idą na wojnę. Czyli można by po tym powiedzieć, że powinno odpalić battle music. Właśnie o tych jednostkach trochę. Mamy tytanów przecież, mamy dżinów, mamy magów, mamy nagi, golemy i wszystkie te postacie właśnie są z mitologii. Można powiedzieć, że to jeszcze dodaje takiej dodatkowej tajemnicy, otoczki, która spowija, prawda, Tower. Puzony. Więc cały ten motyw. Hamata, Kalama, Hamata, Tor, Vatitana. Czyli ta opowieść właśnie o tym, jak jednostki z wieży wyruszają na bitwę. W nutach wygląda to mniej więcej tak. Mamy oprócz tego, że są te gęste właśnie przypominające trochę to, jak Howard Shore pisze w Władcy Pierścieni muzykę, bo ona ma też niesłychaną moc. Gęste akordy, oznaczone jeszcze marcato, czyli że po prostu mają tłuc te dźwięki. Oprócz tego mamy różne właśnie przebiegi w puzonach, główną melodię. To się też zapisuje z dodatkowymi akcentami wszystko. Tutaj każdy szczegół jakby bardzo słychać w orkiestrze. Każdy znaczek, każdy mały akcent, który zapiszesz, kropkę. Dochodzimy teraz do ważnych instrumentów, czyli kontrabasów i wiolonczeli. A one cały czas w tym fragmencie mają coś takiego. Nie muszę przypominać, że nie jest to łatwe do zagrania i dlatego właśnie teraz jeszcze powiem trochę więcej o samych motywach właśnie w kontrabasie i wiolonczeli. Tutaj dużo osób zwracało uwagę na to, że ogólnie w muzyce filmowej i w innych kawałkach te wiolonczele tak niby ciągną długie dźwięki, grają, ale w zasadzie mógłby się patrzeć równocześnie na zegarek i wydaje się, że aż tak dużo tego nie ma. W Tower to jest chyba najbardziej wirtuozowski z Heroesów ze wszystkich części pod kątem właśnie smyczków utwór, bo cały czas albo mają, na kontrabasie nie jest to proste, żeby zagrać takie szybkie przebiegi, mają jakieś dodatki, mają bardzo szybkie nuty
No i przede wszystkim wiolonczela ma tutaj ważną rolę, ten taki swoje brzmienie nostalgiczne, trochę jak ludzki głos się mówi, że ma. Gra główny motyw towera na początku. Jakby wiedzie tutaj prym, dopiero później przechodzi troszkę w tle i dalej ozdabia utwór tymi wszystkimi przebiegami. Także można powiedzieć, że nasz troglodyta grający na kontrabasie jest wreszcie usatysfakcjonowany, bo naprawdę tutaj ma co grać. Po tej mocnej warstwie, o której wspomniałem, z wejściem chóru z puzonami, pojawia się to, co nazywam motywem kołysanki w towerze. Czyli pojawia się bardzo charakterystyczny instrument, czyli dzwoneczki. Nie we wszystkich nagraniach, które mamy z towera, go słychać, ale w tym głównym, który jest na YouTubie, słychać wyraźnie właśnie te dzwoneczki, które grają taki motyw. I tak dalej. I to jest też bardzo charakterystyczna rzecz, te dzwoneczki, na których jeszcze Paul dopisał taki anielski chórek żeński już, tego ja już sam nie dodałem, tylko to już było właśnie i tak dalej, dając takie trochę brzmienie właśnie smutne, bym powiedział, kołysankowe. To, co mnie uderzyło bardzo w tym, jak słuchałem sobie wiele razy Tower, to jest taki właśnie jakiś smutek i nostalgia, która trochę nie pasuje do motywów zamku, które przecież składają się z potężnych bestii i jednostek, które walczą. A na koniec, kiedy zakończyła się kołysanka, wracamy do ostatniej części Towera, która kończy się właśnie między innymi, moja rola tam jest taka, że śpiewam w basach i mamy i po tym dźwięku, po napisaniu Towera i Dungeona, miałem już dwa kompletnie inne kawałki, ale wtedy narodziła się idea napisania części pomiędzy nimi, na której obejrzenie też zapraszam.